W lutym 2024 roku zadebiutował Garmin Forerunner 165. Zegarek, którego chyba mało kto się spodziewał. W zasadzie trudno powiedzieć, którego Forerunnera jest to następca. Poziomem cenowym najbliżej mu do modelu 55. Niemniej jednak model ten narobił trochę zamieszania w i tak już skomplikowanym portfolio zegarków Garmina. Postaramy się to dla Was nieco uporządkować. Witajcie na kanale Sportowe Testy. Spróbujmy gdzieś umiejscowić Forerunnera 165 w palecie zegarków Garmina. Wydaje się, że jest on tym, czym Vivo Active 5 w serii fitnessowo-smartwatchowej, który jest tańszym odpowiednikiem modelu Venu 3. Tak w serii biegowych zegarków Forerunner 165 jest tańszym modelem niż Forerunner 265 i 265S, które z kolei są tańszymi modelami od Forerunnera 965. Vivo Active 5 już zestawialiśmy z modelem Venu 3, pora więc spojrzeć na najmłodszego i najtańszego Forerunnera w stawce. No właśnie, z tego wszystkiego wynika to, że jeśli ktoś z Was szuka niewielkiego, niedrogiego zegarka sportowego wśród Garminów, to może zainteresować się modelami Vivo Active 5 i właśnie Forerunnerem 165. Zobaczmy więc, co dostajemy w cenie lekko powyżej 1000 zł. Dla kogo to zegarek? Czy czegoś istotnego mu brakuje? I jak wypadają u niego pomiary sportowe? Garmin na swojej stronie przedstawia Forerunnera 165 jako zegarek dla początkujących biegaczy. Zestawia go obok Venu 3 i Vivo Activa 5. I to jest pierwszy trop. Jeśli rozpoczynasz przygodę z bieganiem, nie warto wydawać majątku, żeby mieć zegarek, dzięki któremu będziemy mogli monitorować podstawowe parametry treningowe. Forerunner 165 wydaje się mieć wszystko, co potrzebuje biegacz. Oprócz pomiaru tempa, tętna, dystansu i innych podstawowych parametrów, mamy w nim dostęp do Garmin Coach, adaptacyjnych planów treningowych, które pomogą nam w przygotowaniach do pierwszych startów. Jeśli potrzebujecie więcej informacji o nich, zerknijcie na nasze wcześniejsze materiały. Mamy też codzienne sugestie treningowe, gdzie każdego dnia możemy dostać poradę treningową, która dostosowuje się do naszej aktualnej dyspozycji. Mamy też funkcje regeneracyjne, poranny raport, monitorowanie snu i wiele innych. Jednym słowem mamy bardzo dużo dla początkującego biegacza. Na początek może być nawet za dużo, ale w miarę wchodzenia w kolejne kręgi wtajemniczenia z pewnością biegacze docenią takiej ilości danych do analiz. Kilka słów o wyglądzie. Zegarek nie jest duży. Rozmiar koperty to 43×43 mm i 11,6 mm grubości. Mamy do dyspozycji ekran AMOLED o średnicy 1,2 cala i rozdzielczości 390×390 pikseli. Ekran ma funkcję Always on Display i wtedy wyświetla większość danych, ale przyciemnia się i zmniejsza intensywność nasycenia kolorów. Po uniesieniu nadgarstka wszystko się rozświetla. Wybudzanie działa całkiem nieźle. Natomiast sama widoczność ekranu w pełnym słońcu jest nie najgorsza. Zobaczcie, jak to wygląda w przypadku każdej z 3 poziomów jasności, jakie mamy do dyspozycji w menu. W zasadzie w każdej ekran jest widoczny i czytelny. Ekran jest też dotykowy, ale w pełni obsłużymy go także 5 przyciskami. Do celów sportowych przyciski są konieczne i tutaj je mamy. Co do samego dotyku, to jest bardzo czuły i czasami przeszkadzało mi, kiedy opierając rękę o kolano, czasami uaktywniały się jakieś opcje. W takich sytuacjach zegarek powinien nie reagować. Jeśli komuś to by przeszkadzało, w opcjach możemy dotyk wyłączyć całkowicie. Dla mnie osobiście przy tak niewielkich rozmiarach ekranu dotyk wcale nie jest super wygodny do obsługi i dużo wygodniej było mi korzystać z przycisków. Zegarek jest też bardzo lekki, waży zaledwie 39 gramów. Podczas biegania, jazdy rowerem czy pływania niewielkie rozmiary zegarka i niska waga z jednej strony są wygodne, a z drugiej strony dzięki ekranowi AMOLEDowemu czytelność danych na wyświetlaczu nie traci przy tych rozmiarach. Zobaczmy, jak wypada dokładność pomiarów sportowych w Forerunnerze 165. Na początek ślad GPS. 165 obsługuje tryb Multi-GNSS, ale nie ma podwójnej częstotliwości, którą ma np. Forerunner 265. Standardowo przeprowadziliśmy test w terenie mieszanym, częściowo zabudowa niska, wysoka, trochę lasu, ale również trudniejsze miejsca jak wiadukty czy tunele. Na początku trasa biegnie wzdłuż niskiej zabudowy, dzięki czemu nie jest to teren zbyt wymagający dla odbiorników GPS. Ślad podąża w zasadzie wzorcowo. Później trasa przebiega przez gęsty las, następnie dłuższy fragment wzdłuż otuliny lasu i wysokich drzew. Tu również radzi sobie prawidłowo, czasem delikatnie odbiega na zakrętach. Następnie trasa biegnie po całkowicie otwartym terenie.
Co prawda w okolicy jest pętla tramwajowa i jest sporo trakcji, ale tu ślad podąża idealnie, rejestrując nawet minimalne odchylenia, gdy wbiegałem na przejścia dla pieszych. Później wbiegam w wysoką i naprawdę gęstą zabudowę, co jest najpoważniejszym testem dla zegarka. Minimalnie ślad wachluje, ale nie jest źle. Na ulicy przy Agorze nadal towarzyszy nam wysoka zabudowa. Często w tym miejscu występują duże zakłócenia, ale ten zegarek wypadł bardzo dobrze. Końcówka biegu jest w teorii prosta, choć przebiega częściowo wzdłuż wiaduktów. Tu również zegarek podąża zgodnie ze śladem faktycznym. Po raz pierwszy na kanale wykorzystaliśmy opracowany przez nas wskaźnik dokładności śladu GPS i na jego podstawie wyliczyliśmy wynik dla Garmina Foranera 165. Wskaźnik odzwierciedla procentowe pokrycie śladu Garmina ze śladem faktycznym biegu i sprawdza jego odchylenia. Zegarek według naszego pomiaru uzyskał wysoki poziom pokrycia śladu 86%. Sprawdźmy, jak Garmin poradził sobie w teście nadgarstkowego pomiaru tętna. Małe rozmiary zegarka pozwalały mieć nadzieję na bardzo dobry wynik. Co prawda czujnik tętna w 165 jest czwartej generacji, a nie piątej jak na przykład w Venu 3. Zobaczmy zatem, jak wypadły pomiary. Test wykonaliśmy standardowo w 2 biegach spokojnych i 2 interwałowych wykonanych przez 2 testerów. Sprawdźmy wyniki. W teście biegów spokojnych 165 poradziła sobie fenomenalnie. W pierwszym biegu z czasem ślad minimalnie nie nadąża za faktycznym wynikiem i odbiega o 3 uderzenia serca, ale generalnie trzyma się dobrze i prawidłowo odwzorowuje trend. Zegarek dobił do maksymalnego tętna w biegu, a średnia została wyliczona wzorcowo na 145 uderzeń. Dokładność do 2 uderzeń tętna to 85%. Drugi bieg spokojny to również świetny wynik Garmina. Zegarek zanotował nawet świetny start biegu, 2 odchylenia, kilkusekundowe postoje na poprawę wiązania sznurówki, gdzie było zbyt mało czasu, by zegarek to zarejestrował. Poza tym idzie jak po sznuru. Maksymalne tętno dobił, średnia została wyliczona idealnie, 133 uderzenia w całym biegu. Dokładność do 2 uderzeń tętna to 96%. Zobaczmy, jak poszło mu w interwałach. Oba wykresy są zaskakująco dobre. W jednym biegu widać minimalne spóźnienia na starcie, ale poza tym jest również idealnie. Wszystkie przyspieszenia rejestrował naprawdę szybko, ale przede wszystkim prawidłowo. Dobijał do maksów, a opóźnienie rejestracji pomiaru odbiegało maksymalnie o 2-3 uderzenia tętna. Dokładność tych biegów do 2 uderzeń tętna na minutę to odpowiednio 69 i 88%. Podsumujmy. Te dobre wyniki składowych testów przełożyły się na bardzo dobry wynik wskaźnika pomiaru tętna. Garmin Forerunner 165 osiągnął wynik 8,7, co stawia go w czołówce wszystkich naszych testów na kanale. Zobaczmy jeszcze, czy 165 nadaje się do rowerowych treningów. Zamontowany na kierownicy, przy włączonym cały czas ekranie po chwili nieco się przyciemnia, ale nie na tyle, żeby nie odczytać wyświetlanych danych. Są one cały czas dobrze widoczne. Dodatkowo, pomimo że 165 nie ma map, możemy nawigować po śladzie. W aplikacji Connect możemy wytyczyć kurs i po wrzuceniu go do zegarka otrzymujemy wskazówki dotyczące zbliżających się skrętów, ślad z trasą widzimy na ekranie i działa to naprawdę dobrze. Możemy też sparować z zegarkiem czujnik prędkości, kadencji czy nawet radar i światła waria. To wszystko powoduje, że Forerunner 165, choć jest zegarkiem biegowym, może być całkiem przydatnym kompanem podczas rowerowych wycieczek. Sprawdzi się też podczas pływania w basenie. Liczy przepłynięty dystans, rozpoznaje styl, jakim płyniemy i mierzy tętno pod wodą. Z dokładnością tego ostatniego jest jak w większości zegarków. Nie liczy tętna idealnie. Spójrzcie na wykres. Czujnik tętna HR Elevate 4. generacji nie był zbyt dokładny w wodzie. Tutaj też to widać. Jednak pozostałe parametry są bardzo przyzwoite. Niemal nie myli się podczas liczenia długości czy rozpoznawania stylów, więc może być całkiem użyteczny na basenie. W tak niewielkim zegarku z ekranem AMOLED wyzwaniem może być praca na baterii. Tutaj wszystko zależy od ustawień, jasności ekranu, włączonego lub wyłączonego trybu Always On Display, połączenia z Wi-Fi i telefonem, słuchanie muzyki czy liczby treningów i tym podobnych parametrów. Producent podaje następujące parametry wytrzymałości baterii. W naszych testach z grubsza się one potwierdziły. Przykładowo podczas godzinnego treningu z GPS w trybie multi zegarek zjadał od 4 do 6% baterii. Przy słuchaniu muzyki, włączonym Wi-Fi i połączeniem z telefonem oraz wybudzaniem ekranu ruchem nadgarstka w ciągu doby ubywało między 15 a 20% baterii. W zależności od ustawień i intensywności korzystania zegarek będziemy musieli ładować co 4-5, a nawet 8-9 dni.
Jak widać z naszych testów, sportowo Forerunner 165 jest na wysokim poziomie. Pomimo, że jest dedykowany biegaczom, sprawdza się również w innych dyscyplinach. Bez wątpienia można na nim polegać. To już by w zasadzie wystarczyło, żeby powiedzieć o nim, że warto go mieć. Ale on posiada jeszcze kilka funkcji, które dodatkowo przekonują o jego przydatności na co dzień. Pierwsza to płatności. Element wyróżniający Garmina na tle zegarków konkurencyjnych firm sportowych. 165 również je ma, co jest dużym plusem. Kolejna rzecz to muzyka. Tę funkcjonalność ma tylko wersja Music, ale dla miłośników treningu w towarzystwie muzyki możemy skorzystać z popularnych serwisów streamingowych i wyruszyć na trasę bez telefonu. Możemy też spersonalizować sobie tarczę zegarka, wrzucając tam ulubione zdjęcie. Jeśli lubimy, możemy codziennie je zmieniać, sprawiając, że zegarek będzie za każdym razem trochę inny. W 165 możemy też wybrać wielkość czcionki, korzystając z dwóch do wyboru. Jeśli w dalszym ciągu wahacie się, którego Garmina wybrać, na zakończenie jeszcze kilka przydatnych informacji, czym Forerunner 165 różni się od Vivo Active 5 i Forerunnera 265S i 265. Najpierw popatrzmy na bezpośredniego konkurenta cenowego, czyli Vivo Active 5. Forerunner 165 ma więcej przycisków, inny materiał szkiełka i dużo mniej trybów sportowych niż Vivo Active 5. Ma jednak wysokościomierz barometryczny, którego nie ma w Vivo Active 5. Natomiast możliwość grania muzyki w 165 jest tylko w nieco droższej wersji Music. Z kolei patrząc na porównanie 165 do 265, w pierwszej kolejności widzimy dużą różnicę w cenie. Różne wielkości ekranów i rozdzielczości, inny materiał szkiełka, podwójna częstotliwość GPS w obu modelach 265, większa pamięć i więcej trybów sportowych, w tym np. triatlon, którego nie ma w Forerunnerze 165. Mamy więcej funkcji za więcej pieniędzy. Wydaje się to być fair, ale nie stawia wcale 165 na straconej pozycji. Za taką cenę otrzymujemy naprawdę sporo. No właśnie, spróbujmy więc podsumować Forerunnera 165. To naprawdę fajny zegarek, oferujący bardzo dużo dla początkujących lub okazjonalnych sportowców. Niewielki zegarek z solidnymi pomiarami i dobrą dokładnością. Jest dosyć wszechstronny, choć ma mniej trybów sportowych niż inne modele. Możemy z nim korzystać z programów treningowych, jeździć na rowerze, pływać w basenie. Nie ma map, ale możemy korzystać z kursów i nawigować po śladzie. Dodatkowo w wersji Music możemy słuchać muzyki bez konieczności noszenia ze sobą telefonu. Zapłacimy nim również w sklepie po podpięciu karty. Ten model nas przekonał do siebie. Ciekawi jesteśmy, czy Was też przekonuje. Dajcie znać w komentarzach.